Nazywam się Riley Mitchell, mam 28 lat i jestem medykiem bojowym w Armii Stanów Zjednoczonych. Kiedy dostałem wezwanie na ceremonię w Białym Domu, moje ręce drżały przez lata. Rodzina zawsze deprecjonowała moją służbę wojskową, wyśmiewali mój mundur, ignorowali medale i mówili, że zawiodłem. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Forma rozczarowania. Mieli jednak nie pojęcia o ściśle tajnej misji, która zmieniła wszystko. Wkrótce poznają prawdę z ust najpotężniejszego człowieka na świecie. Zanim jednak opowiem Ci, jak prezydent Stanów Zjednoczonych odmienił moje życie, daj znać, skąd oglądasz i kliknij subscribe. Moja historia może sprawić, że inaczej spojrzysz na ludzi w mundurach wokół siebie. Dorastałem w nieskazitelnym, kolonialnym domu na przedmieściach Bostonu, tam, gdzie sukces mierzono niezwykłymi osiągnięciami naukowymi i prestiżowymi dyplomami. Mój ojciec, dr William Mitchell, pełnił funkcję dziekana ekonomii na renomowanym uniwersytecie. Moja mama, dr Margaret Mitchell, zdobyła uznanie jako naukowiec badawczy biochemiczka. Starszy brat, Ethan, poszedł ich śladem. Finansowane stypendia, lśniące wyniki w nauce, dyplomy z wyróżnieniem, a potem prestiżowa kancelaria prawnicza. Rodzina Mitchellów miała reputację do obrony i wszyscy doskonale spełniali swoje role. Wszyscy oprócz mnie. Od najwcześniejszych wspomnień oczekiwano, że pójdę na medycynę na jednej z uczelni z tzw. Ivy League. Rodzice mieli skrupulatnie zaplanowaną przyszłość, nauka na obozach naukowych co lato, korepetycje, by mieć idealne oceny, kontakty z dziećmi ich kolegów, które już podążały właściwą ścieżką. Na ścianach mojego pokoju wisiały notatki z anatomii człowieka, układy okresowe pierwiastków zamiast plakatów celebrytów. Jednak coś innego przykuło moją uwagę, gdy miałem 9 lat. Dziadek, ojciec mojego taty, służył jako medyk bojowy w II wojnie światowej. Rodzice rzadko o tym mówili, woleli podkreślać, że potem pełnił rolę administratora szpitala. Mnie jednak fascynowały te kilka opowieści, którymi się dzielił, gdy byliśmy sami. Nie ratowałem świata w jakimś wyrafinowanym laboratorium, Riley, mówił, a w oczach miał dalekie wspomnienia. Ratowałem go krok po kroku, jednego żołnierza za drugim, tam, w błocie i krwi. Pokazał mi kiedyś swój medyczny znaczek, opowiadając, jak opatrywał rany pod ogniem we Francji. To wzornictwo znaczyło dla mnie więcej niż wszystkie trofea naukowe w naszej rodzinnej gablocie. W liceum byłem dobry, ale niewybitny, średnio trzymałem B, ale błyszczałem w sporcie, szczególnie na bieżni i w pływaniu. Doradca zawodowy powiedział mi, że mogę próbować do dobrych uczelni, nie Harvard, nie EALE, ale respektowane uniwersytety z solidnymi programami premedycznymi. Rodzice jednak nie ukrywali rozczarowania moimi wynikami SAT. Twój brat miał idealne punkty, przypominała mi matka. On sam miał wolny wybór. Gdy nadszedł czas składania podania na uczelnię, posłusznie wysłałem je tam, gdzie wskazali mi rodzice. Odrzucenia przyszły jedno po drugim. Przyjęli mnie z listy oczekujących w 2, a z 3 przyjęto mnie na mniej prestiżowe uczelnie. Rozczarowanie w domu wisiało w powietrzu. Poradzimy sobie, powiedział ojciec z westchnieniem, które mówiło więcej niż słowa. Studia zaocznie, może potem się przeprosimy tam, gdzie trzeba. Wtedy do szkoły zawitał rekruter wojskowy. Kiedy wszyscy moi rówieśnicy omijali jego stolik szerokim łukiem, ja czułem się do niego przyciągany. Sierżant Amanda Velez opowiadała o służbie z sensem, o rolach medycznych w wojsku, o byciu częścią czegoś większego niż ty sam. Po raz pierwszy ujrzałem ścieżkę, która do mnie przemówiła. W wieku 19 lat, po jednym nieszczęśliwym semestrze na Uniwersytecie Stanowym, na który rodzice z rezerwą się zgodzili, podjąłem decyzję. Wstąpię do Armii Stanów Zjednoczonych jako medyk bojowy. Gdy powiedziałem rodzinie przy kolacji, ich reakcja przerosła moje oczekiwania. Ojciec niemal się udławił winem. Armia jest dla tych, którym gdzie indziej się nie udarili, czy ty siebie tak widzisz? Mama ukryła twarz w dłoniach. Gdzie popełniliśmy błąd z tobą? Daliśmy ci każdą możliwą szansę. Ale to słowa mojego brata Ethana zraniły najbardziej. Żołnierz Riley. Serio.
Wiesz, że i tak zamienią cię w jakieś biuro i będziesz tam grzebać papiery. To nie jest żadna wojna. Będę medykiem bojowym, powiedziałem zdecydowanie, choć głos mi się trząsł jak u dziadka. Twój dziadek osiągnął coś godnego szacunku po wojnie, sprostował tata. Nie zmarnował swojego potencjału. Tamtej nocy siedziałem na łóżku z dzieciństwa obok listu od uniwersytetu i dokumentów powołania do wojska. Rano decyzja była już nieodwołalna. 2 tygodnie później wsiadałem do autobusu na trening podstawowy z rodzinnym sprzeciwem w sercu. Od dzieciństwa moje życie przypominało cieniste prześladowanie, drwiny brata towarzyszyły mi jak wierne cienie. Pierwszy etap szkolenia podstawowego wystawił mnie na próby, których nigdy sobie nie wyobrażałem. Fizycznie była to walka z ograniczeniami, ale to umysł był prawdziwym polem bitwy. Po raz pierwszy w życiu nie porównywano mnie do mojej błyskotliwej rodziny, lecz do mnie samego. Instruktorom nie zależało na wynikach SAT, na naukowej legendzie mojego rodu liczyła się determinacja, zdolność działania w zespole i opanowanie w ogniu presji. I odnalazłem się tam. Zakończyłem podstawówkę niemal na podium, by potem przejść do zaawansowanego szkolenia z medycyny pola walki. Tam odkryłem swoje powołanie. Instruktorzy dostrzegli we mnie koncentrację i jak zauważył jeden z nich powiedział: Mitchell, masz ręce i głowę do tej pracy, ale co ważniejsze masz serce. Pierwsze święta w mundurze spędzone w domu nie zmieniły jednak nic na zewnątrz. Ukończyłem szkolenie z wyróżnieniem, nosiłem na piersi zasłużone wstążki i stawiałem się z dumą. A mimo to, kiedy skończysz tą zabawę w przebieranki? Zapytała matka, gdy pomagałem jej w kuchni. Mundur dobrze ci wygląda, rzekł brat, z ironicznym uśmieszkiem. Ale bądźmy szczerzy, pewnie gdzieś w klinice rozdajesz aspirynę. Nikt nie dopytywał o moją formację, moją wiedzę czy osiągnięcia. Tatuś za każdym razem zmieniał temat, gdy wspominałem o armii. Do momentu powrotu na koszary zrozumiałem, że w mojej rodzinie nie znajdę uznania, musiałem więc szukać go gdzie indziej. Szkolenie jako sanitariusz polowy było ekstremalnie wymagające. Uczyliśmy się zakładać węflony w pełnym kombinezonie przeciwchemicznym, wiązać opaski uciskowe po ciemku, oceniać pacjenta pod symulowanym ostrzałem. Instruktorzy codziennie przekraczali nasze ograniczenia, przypominając: na polu bitwy nie dostajesz drugiej szansy, twoje szkolenie musi być perfekcyjne, bo tam błędy to wyrok. Odkryłem w sobie umiejętności, które mnie samego zadziwiły. Ręce nie drżały mi w najcięższych momentach, zapamiętywałem protokoły błyskawicznie i stosowałem je bez wahania, nawet w stresie ognia. Celność strzelecka na poziomie eksperta i topowe oceny sprawności fizycznej w jednostce potwierdzały, że po raz pierwszy w życiu nie żyję w cieniu nikogo, rysowałem własne granice. Po ukończeniu szkolenia przydzielono mnie do 10. Dywizji Górskiej, wkrótce otrzymałem rozkaz do Afganistanu. Zanim wyruszyłem, zadzwoniłem do rodziców, mając nadzieję, że może w tym razem się odezwą. Afganistan. Matka wypowiedziała to słowo beznamiętnie. Wiedzieliśmy, że wybierając karierę w armii to było nieuniknione, dodał ojciec. Trzymaj głowę nisko, bez bohaterstw. Nie było żadnych bądź bezpieczny, jesteśmy z ciebie dumni, żadnych paczek z domu, żadnych ciepłych listów. A w oddziałach towarzyszyły mi pocztówki do innych żołnierzy, ale nie dla mnie. W Afganistanie odnalazłem inną rodzinę. Moja drużyna stała się wsparciem, którego nigdy nie miałem, dzieliliśmy się lękami na wartówkach, obchodziliśmy urodziny tortem ze składników MRE, chroniliśmy się nawzajem podczas misji poza linią. Sierżant Lisa Jackson, nasza dowódczyni, była mentorką, jakiej pragnąłem. Surowa, ale sprawiedliwa, zawsze wymagająca doskonałości i jednocześnie potrafiła dostrzec i docenić nasze osiągnięcia. 3 miesiące po przybyciu nasz konwój natknął się na improwizowaną minę. Eksplozja przewróciła wóz dowodzący, raniąc poważnie 2 żołnierzy. Bez wahania pobiegłem do płonących szczątków, zasłaniając się medycznym plecakiem. Wokół rozbrzmiewały ostrzały. Wyrwałem z pojazdu sierż Ryana Coopera i zacząłem go opatrywać. Rozcięta tętnica udowa tryskała krwią na zakurzoną drogę. Zostań z nami, Cooper. Błagałem, zakładając opaskę uciskową, wkładając linię do 4 minuty dłużyły się jak godziny.
14 minut, w trakcie których utrzymywałem go przy życiu uciskiem ręcznym, płynami i determinacją. KPT, Michael Williams był świadkiem tamtej sceny. Mitchell, masz lód w żyłach, powiedział po wszystkim. Cooper przeżył dzięki mnie. Wieść o tym dotarła wysoko, otrzymałem odznaczenie Commendation Medal z wyróżnikiem za odwagę. Gdy zadzwoniłem do domu, by się podzielić wieścią, matka rzuciła: ładnie, kochanie. Słyszałeś, Ethan został młodszym partnerem w kancelarii? Kolejne sukcesy brata, kolejne ignorowanie mojej walki. Miesiące mijały, ja zaś wyrastałem w roli medyka pola bitwy. Leczyłem zarówno rany bojowe, jak i choroby codzienne. Zyskałem szacunek piechoty, która czasem patrzyła na wsparcie z rezerwą. Awansowałem na sierżanta przed terminem dzięki swoim dokonaniom. Dowódczyni wspomniała w ocenie, że wyjątkowe umiejętności medyczne w warunkach bojowych i przywództwo znacznie wykraczające poza wiek. W ciągu 18-miesięcznej misji uratowałem 11 osób w bezpośrednich sytuacjach bojowych. Za każdym razem, gdy stabilizowałem ciężko rannego żołnierza na tyle długo, by mógł zostać ewakuowany, odczuwałem cel tak jasny i potężny, że dezaprobata domu stawała się coraz mniej istotna. Podczas mojej misji brat Ethan kończył studia prawnicze. Rodzice zorganizowali wystawne przyjęcie i mnie przywieźli na urlop głównie po to, by utrzymać pozory. Gdy pojawiłem się tam, poczułem, jak dzieli nas przepaść. Ja w centrum uwagi, obcy, choć obecny. Stałem z boku, nie oczekując i nie widząc. Oddali go swoim triumfom, a mnie. I znajomi z rodziny rozpływali się w zachwytach nad Ethanem. Mój mundur galowy przyciągał spojrzenia pełne zaciekawienia, choć niewielu miało odwagę zadać pytanie. A kiedy wuj w końcu zapytał o moją służbę, mój ojciec szybko go uciszył. Lily radzi sobie świetnie w swoim doświadczeniu wojskowym, rzucił obojętnie. Dziś jednak chodzi o zasługi Ethana. Wiedzieliście, że ukończył szkołę wojskową jako trzeci w całej klasie? Późnym wieczorem moja matka zauważyła wstążki na moim mundurze. Co oznaczą te kolorowe ozdoby? Zapytała, jakby były to błyskotki teatralne, a nie symbole służby i poświęcenia. Ta wstążka to za medyczną służbę bojową, wyjaśniłem. A ta to mój medal uznania za męstwo. Fascynujące, przerwała, wyraźnie niezainteresowana. Poznałeś kuzynkę Alison? Ona właśnie skończyła specjalizację w Johns Hopkins. To dopiero prawdziwa kariera medyczna. Następnego dnia wróciłem do swojej jednostki, a dzieląca nas emocjonalna przepaść okazała się jeszcze większa niż fizyczne kilometry, które mnie dzieliły od rodziny. Mój drugi wyjazd coraz bardziej zbliżał się na horyzoncie, tym razem miałem lecieć do wyjątkowo niestabilnego regionu. Raporty wywiadów wskazywały na nasilone działania wroga, a nasze przedwyjazdowe odprawy były utrapieniem pełnym powagi i niepewności. W noc przed odlotem, w desperackiej próbie nawiązania kontaktu, zadzwoniłem do domu, licząc choć na jedno słowo otuchy. Wyjeżdżam do bardzo niebezpiecznego rejonu, powiedziałem ostrożnie. Chciałem tylko porozmawiać, zanim wyruszymy. Staraj się nie robić z siebie bohatera, odparł ojciec. Prawdziwi bohaterowie wracają do domu i robią coś znaczącego w życiu. Muszę już kończyć, odparłem, żeby powstrzymać łzy. Mamy wczesny start jutro. Napisz e-mail, jak tylko będziesz mógł, matka powiedziała bez entuzjazmu. I za miesiąc jest przyjęcie z okazji zaręczyn twojego brata. Wyślemy zdjęcia. Kiedy się rozłączyłem, dotarło do mnie, że jestem naprawdę sam. Całe uznanie i akceptacja, których pragnąłem, nie nadejdą ze strony rodziny Mitchellów. Tamtej nocy napisałem list do samego siebie na wypadek, gdybym nie wrócił. Wybrałeś drogę z sensem, napisałem. Cokolwiek się stanie, pamiętaj, twoja wartość nie zależy od tego, czy oni kiedykolwiek to zrozumieją. Po 6 miesiącach drugiego wyjazdu zostałem niespodziewanie przeniesiony do zespołu wsparcia medycznego sił specjalnych. Mój dowódca jednostki polecił mnie po serii egzaminów wykonanych podczas walki o życie i godności pod presją. Proces selekcji był brutalny. Testy fizyczne, które wystawiły mnie na granicę możliwości, symulacje medyczne wymagające decyzji w ułamku sekundy i oceny psychologiczne zapewniające, że sprostam stresowi tajnych operacji.
To nie jest zwykła medycyna bojowa, wyjaśnił mi sierżant Mitchell, powtarzając słowa pułkownika Johna Davisa. Będziesz działać w małych zespołach, w skrajnie ryzykownych warunkach i bez wsparcia. Misje są tajne, a margines błędu praktycznie zerowy. Szkolenie z jednostką sił specjalnych było doświadczeniem, które zmieniło mnie na zawsze. Ćwiczyliśmy procedury medyczne w czasie skrajnego niewyspania, przeprowadzaliśmy symulowane operacje w ruchomych pojazdach i uczyliśmy się zaawansowanych technik, których nie objęły standardowe kursy medycyny pola walki. Elitarni operatorzy, z którymi trenowałem, byli uosobieniem profesjonalizmu. Nie liczyło się ani pochodzenie, ani płeć, tylko kompetencje i skuteczność. Po raz pierwszy poczułem, że jestem oceniany wyłącznie przez pryzmat swoich umiejętności. 15 kwietnia nasz zespół otrzymał informację wywiadowczą. Amerykańscy zakładnicy przetrzymywani są w odległym górskim kompleksie. 3 pracowników humanitarnych zostało uprowadzonych 2 tygodnie wcześniej, a wywiad podpowiadał, że mogą być przeniesieni w ciągu 48 godzin prawdopodobnie na egzekucję transmitowaną na żywo. 12-osobowa drużyna, w tym ja jedyny medyk, została wyznaczona do ich odbicia. Briefing był napięty, zdjęcia satelitarne ukazywały silnie strzeżony obiekt na stromym masywie. Plan zakładał nocne podejście śmigłowcami, precyzyjny szturm i szybki transport z zakładnikami. Medyka miałem zostać w helikopterze, dopóki szturmowcy nie zabezpieczą zakładników, a potem wtargnąć, by udzielić im natychmiastowej pomocy w razie potrzeby. Ci zakładnicy mogli być torturowani, wyjaśniłem zespołowi podczas mojej części odprawy medycznej. Spodziewamy się ciężkiego odwodnienia, wycieńczenia, urazów po nadużyciach. Najważniejsze będzie ich ustabilizowanie przed transportem. Wystartowaliśmy tuż po północy, 2 Black Hawkami przecinając bezksiężycową noc. Drużyna milczała, każdy zatopiony we własnych myślach o tym, co miało nadejść. Sprawdziłem ostatni raz swoje torby medyczne, musiałem znaleźć je dotykiem, nawet z zamkniętymi oczami. Kapitan Aaron Davis, nasz dowódca, spojrzał na mnie i skinął głową, nie było potrzeby słów. Na 20 minut przed osiągnięciem celu nadszedł koszmar. Alarmy ostrzegawcze i silny ogień wroga uderzyły w śmigłowiec lidera. Pilotka, major Samantha Reynolds, desperacko próbowała opanować maszynę, ale hydraulika zawiodła. Z całych sił trzymałem się kabiny, gdy wirowała w dół. Wylądowaliśmy awaryjnie w wąskiej górskiej dolinie, 3 mile od obiektu. Uderzenie rzuciło mnie na ścianę śmigłowca, na moment ogłuszając. Kiedy odzyskałem widzenie, ujrzałem wnętrze wypełnione gęstym dymem i usłyszałem jęki rannych członków personelu. Trening ustąpił miejsca prawdziwej walce. Wbiegłem do kabiny pilota, gdzie major Reynolds była opadnięta na stery, krew płynęła z rany głowy. Drugi pilot, porucznik James Wilson, miał wieloodłamowe złamanie lewej ręki. Musimy się ewakuować. Krzyknął kapitan Davis przez huku drugiego śmigłowca krążącego nad nami, osłaniającego nas z powietrza. Wrogowie zbierają się wokół naszej pozycji. Unieruchomiłem szyję majora Reynolds, wydobyliśmy ją z kokpitu, nałożyłem opaskę uciskową na ranę głowy i podałem środki przeciwbólowe. Porucznikowi Wilsonowi szybko założyłem szynę i podałem domięśniową morfinę. W tej samej chwili wybuchła strzelanina dookoła, pomogłem przeciągnąć obu pilotów za pobliskie skały i zapewnić im pozycje obronne. Drugi, nie lądujemy, meldował Davis. Za silny ogień wroga, jesteśmy zdani na siebie do czasu, aż oczyścą LZ. W ciągu kilku minut znaleźliśmy się otoczeni. Nasza 12-osobowa drużyna, 2 ciężko rannych, przeciwko około 30 uzbrojonym przeciwnikom. Podzieliłem uwagę między odprowadzanie ognia a kontrolowanie stanu poszkodowanych lotników. Kiedy specjalista Thomas Rivera dostał kulę w udo, czołgałem się przez ognistą wymianę, by dobiec do niego. Nałóż ucisk tutaj, instruowałem, wskazując miejsce rany i przygotowując opaskę uciskową. Strzały podrywały wokół kurz z ziemi, ledwie cale od nas. Przez 4 godziny utrzymywaliśmy pozycję, amunicji prawie brakowało. Przemieszczałem się między rannymi, zmieniałem opatrunki, podawałem płyny i dbałem o drożność dróg oddechowych. Gdy sierżant sztabowy Derek Phillips został trafiony w klatkę piersiową, pocisk omal nie uszkodził serca. Natychmiast wykonałem igłową dekompresję zapadniętego płuca,
używając latarki przyciśniętej zębami, by zobaczyć. Mitchell! Zawołał kapitan Davis. Potrzebujemy współrzędnych na atak lotniczy. Jesteś jedynym, który widzi główną pozycję wroga. Czołgając się na skraj okrążenia, narażałem się na ogień, by zdobyć wizualną lokalizację. Pocisk zadzierał mój hełm, gdy przekazywałem dokładne współrzędne przez radio. Po kilku minutach grzmot odrzutowców i potężny wybuch uciszyły wrogie pozycje. Gdy noc ustępowała miejsca świtu, nasza sytuacja pogarszała się jeszcze bardziej. Stan majora Reynolds się pogłębiał, a do tego mieliśmy 3 kolejnych rannych, gdy przeciwnicy okrążyli nasz punkt od boku. Granat eksplodował tuż obok mnie, odłamki roztrzaskały moją lewą nogę, ból był natychmiastowy, potworny, ale nie było czasu na analizę. Sierżant Kyle Bennett został krytycznie ranny w tej samej eksplozji. Pomimo własnego bólu, przeciągnąłem go na odległość 20 yardów do lepszego osłonięcia, założyłem uszczelniacz na ranę oddechową i wciągnąłem go pod osłonę własnego ciała. Trzymaj się, Bennett, nawoływałem, patrząc, jak jego saturacja spada na przenośnym monitorze. Twoje dzieci potrzebują, żebyś walczył. Około południa wrogie posiłki dotarły. Kapitan Davis podjął trudną decyzję. Mitchell, ty weź najbardziej rannych i idź na wschód, w stronę grani. Reszta z nas stworzy dywersję. Drugi śmigłowiec was zbierze tam. Zorganizowałem ewakuację, improwizowane nosze dla majora Reynolds i sierżanta Bennetta. Każdy krok bolał, noga pulsowała bólem, ale prowadziłem naszą małą grupę przez trudny teren, cały czas kontrolując rannych. Przemieszczaliśmy się nocą, unikając patroli wroga, a zapas medykamentów topniał z każdą godziną leczenia. Po 48 godzinach od katastrofy dotarliśmy do punktu ewakuacyjnego. Ulga, gdy zobaczyłem helikopter w dolinie, była nie do opisania. Gdy wznosiliśmy się w powietrze, pozwoliłem sobie sprawdzić własną ranę. Odłamek przeszył mięsień, ominął główne naczynia, bolesne, ale nie zagrażało życiu. W bazie dowiedziałem się, że reszta zespołu została ewakuowana dopiero kilka godzin po nas. Misja została przerwana, zakładnicy pozostali w rękach wroga. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że wywiad, który uzyskaliśmy w trakcie tamtych koszmarnych godzin, zwłaszcza informacje o pozycjach nieprzyjaciela, które przekazałem przez radio, miał doprowadzić do liczby odegrały kluczową rolę w późniejszej operacji ratunkowej, która uwolniła nie tylko naszych pierwotnych zakładników, ale i 24 kolejnych, dzięki ściśle tajnemu charakterowi misji. Za swoje działania nie otrzymałem żadnego publicznego uznania. Mój uraz zaowocował Purple Heart, a informacja o tym znalazła się w aktach, lecz cała prawda pozostała znana wyłącznie osobom z odpowiednim dostępem. Gdy zadzwoniłem do domu ze szpitala, rodzina sprawiała wrażenie bardziej zirytowanej niż zaniepokojonej wieścią o moim stanie zdrowia. Czy to wpłynie na twój kontrakt z armią? Zapytał ojciec. Może to znak, że powinieneś obrać inną ścieżkę. To tylko rana w nodze, odparłem, już zbyt zmęczony, by odczuwać ból. Za kilka tygodni wrócę do jednostki. Fizyczna rana wygoiła się, pozostawiając szramę wzdłuż lewego uda. Jednak emocjonalne rany, koszmary, nadmierna czujność, poczucie winy za sierżanta Bennetta, który zginął mimo moich wysiłków, goiły się znacznie wolniej. Przez wszystko jednak wiedziałem na 100%, że odnalazłem swoje powołanie. W tych rozpaczliwych godzinach uratowałem 15 istnień, stosując bezpośrednią interwencję medyczną. Nie miałem pojęcia, ile więcej żyć uratowanych zostało dzięki temu, co osiągnęliśmy. Po 3 miesiącach rehabilitacji nogi przyznano mi 30 dni urlopu medycznego. Lekarze naprawili uszkodzone tkanki i przywrócili pełną sprawność ruchową. Nie udało im się jednak uleczyć niewidzialnych ran sposobu, w jaki podskakiwałem na gwałtowne dźwięki koszmarów, które budziły mnie z krzykiem, ani chwil, gdy moja świadomość przenosiła mnie z powrotem do Doliny Śmierci. Misja pozostała tajna, nie mogłem opowiedzieć nikomu o tych 48 godzinach, nawet terapeucie próbującemu pomóc mi przepracować traumę. Nie mogę ujawnić szczegółów, powtarzałem na sesji za sesją. Muszę nauczyć się żyć z tym, co się wydarzyło. Do rodziny przyjechałem z mieszaniną nadziei i obaw. Mimo wszystko część we mnie nadal pragnęła ich zrozumienia,
uznania, że moja droga miała sens. Miałem Purple Heart i poufne pismo pochwalne od generała, może wreszcie mnie dostrzegą. Dom rodziców wyglądał dokładnie tak samo. Starannie przystrzyżony trawnik, błyszczące szyby, w salonie wisiały dyplomy i nagrody. Mój brat Ethan odwiedzał rodziców razem z narzeczoną Charlottą, prawniczką podatkową, którą poznał w kancelarii. Matka przygotowała kolację z okazji zaręczyn, najwyraźniej zapominając, że ja właśnie wracam. Och, Lily, powiedziała, gdy pojawiłem się w drzwiach w wyrównanym mundurze, Purple Heart chlubił się na piersi. Spodziewaliśmy się cię dopiero jutro. Mamy małe przyjęcie dla Ethana i Charlotte. Powiedziałeś, że mam przyjechać dzisiaj, przypomniałem jej, już czując się intruzem. Ale to nic. Cieszę się, że późnam Charlotte. Kolacja była torturą. Rodzice i brat zdominowali rozmowę opowieściami o sukcesach Ethana, prestiżowych sprawach i szczegółowych planach ślubnych. Charlotte próbowała włączyć mnie do dyskusji, zadając uprzejme pytania o moją służbę, lecz tata przerywał za każdym razem. Lily tylko odwalił trochę wojska, mówił lekceważąco. Nic interesującego w porównaniu z prawem korporacyjnym. Kiedy Charlotte zauważyła Purple Heart i zapytała o niego, matka przewróciła oczami. Dostała minorową kontuzję na jakimś ćwiczeniu. To była rana bojowa, poprawiłem, głos mi zadrżał. Purple Heart dostaje się za rany zadane przez siły wroga. Bojowe? Chichotał Ethan. Weźże się, Lily, jesteś gloryfikowaną pielęgniarką, pewnie potknąłeś się o palik namiotowy. Czegóż we mnie wzbierało lata lekceważenia, wartościowania mojego wysiłku, być kimś gorszym. Wszystko wylało się na stół. Zostałem ranny od ognia wroga, lecz jednocześnie ratowałem rannych żołnierzy, powiedziałem cicho, a w głosie było coś nowego, niebezpiecznego. Spędziłem 48 godzin na unikaniu przeciwnika, utrzymując przy życiu 4 ciężko rannych kolegów. Jeden zmarł mi na rękach, pomimo moich działań. Na stole zapadła cisza. Ojciec ciężko odchrząknął. Gdybyś poszedł na medycynę, jak chcieliśmy, uratowałbyś ludzi w prawdziwym szpitalu, zamiast udawać wojennego bohatera. Słowa zawisły w powietrzu. Co masz na myśli przez udawanie? Wtrąciła matka, są bardziej poważane sposoby na medycynę. Twoja kuzynka Alsen jest wspaniałą lekarką. Tak, wiem, wspominałaś o niej jakieś 47 razy od mojej decyzji o armii. Powiedziałem chłodno. Ethan z kpiącym uśmieszkiem. Wiemy, że poszedłeś do wojska, bo nie dałeś rady na uczelni. Nie ma w tym nic złego. Wstałem powoli. Ręce położyłem na stole, by ukryć drżenie. W ciągu 5 lat uratowałem więcej żyć, niż potrafię zliczyć. Przeprowadzałem zabiegi ratujące życie pod ogniem wroga, takich rzeczy lekarze szpitalni nigdy nie spróbują. Zyskałem szacunek elitarnych żołnierzy naszej armii. Nie raz, nie dwa, nikt z was nie pytał mnie, co tak naprawdę robię. Moja matka miała tyle taktu, by wyglądać na niezręcznie się czującą, a ojciec... On po prostu powiedział, martwiliśmy się, że marnujesz swój potencjał. Czy kiedykolwiek mówiacie przyjaciołom, czym się zajmuję? Nagle zapytałam. Czy wspominasz swoim kolegom z uczelni, że twoja córka służy w armii? Czy jestem taką porażką, że udajesz, że mnie nie ma? Zapalona iskra w oczach ojca odpowiedziała za niego. Służba wojskowa to całkiem szanowna, choć tymczasowa kariera, powiedział sztywno. Po prostu zawsze oczekiwaliśmy od ciebie czegoś więcej. Więcej. Zaśmiałam się z gorzkim śmiechem. Byłam ostrzeliwana, wysadzana w powietrze i operowałam umierających mężczyzn, dysponując jedynie podstawowym wyposażeniem i moim wyszkoleniem. Trzymałam żołnierzy za ręce, gdy swój ostatni oddech. Pisałam listy do rodziców, opisujące, jak odważni byli ich synowie w ostatnich chwilach. Cóż jeszcze miałam dla was zrobić, co byłoby większym osiągnięciem niż to? Prawdziwa kariera. Ojciec eksplodował. Kariera to stabilna, szanowana pozycja w społeczeństwie, nie zabawa w żołnierkę na pustyni. Zawsze byłaś rozczarowaniem dla rodziny, Lily. Wojskowość to tylko sposób, by przed tym uciec.
Te słowa uderzyły mnie jak fizyczne ciosy. Rozczarowanie rodziny, choć słyszałam to już nieraz wypowiedziane wprost, rozdarło coś we mnie. Wyszłam bez słowa, ignorując puste nawoływania matki. Wsiadłam do wypożyczonego samochodu, zaparkowanego na idealnym podjeździe między ich luksusowymi autami i pozwoliłam sobie w końcu na upadek. Łzy polały się niepowstrzymanie, przerywany płaczem dreszczącym całe ciało. Stres, trauma i odrzucenie wylewały się nagle. Zadzwonił telefon, nie oni, lecz sierżant sztabowy Monika Torres, moja najbliższa przyjaciółka z oddziału. Hej Mitchell, sprawdzam, jak się czujesz na urlopie. Co z nogą? Jak idzie zjazd rodzinny? Nie mogłam mówić, tylko dusiłam się płaczem. Już jadę, odparła od razu. Wyślij mi adres, nie ruszaj się. 2 godziny później pojawiła się w hotelu, gdzie się zatrzymałam po ucieczce z domu rodziców. Całą noc siedziała przy mnie, gdy opowiadałam wszystko, misję, straty, rodzinę, która nigdy nie będzie w stanie zrozumieć. Twoja wartość nie zależy od ludzi, którzy nie rozumieją, co robisz, powiedziała stanowczo. Ona zależy od uratowanych żyć, od żołnierzy, którzy powierzyli ci swoje losy, od misji, które stały się możliwe dzięki tobie. Gdy urlop się skończył, wróciłam na bazę, prosząc o przeniesienie. Potrzebowałam dystansu nie tylko od traumy misji, ale i od głębokiej rany wynikającej z rodzinnego odrzucenia. Wsiadając do samolotu, czułam się niżej niż kiedykolwiek za linią wroga, wtedy przynajmniej znałam swój cel. Ku mojemu zdziwieniu, przeniesienie nastąpiło szybciej niż zakładałam. Walter Reed National Military Medical Center potrzebował doświadczonych medyków bojowych do programu wsparcia rannego żołnierza. To stanowisko pozwoliłoby mi wykorzystać moje doświadczenie polowe, pomagać żołnierzom w powrocie do zdrowia i jednocześnie stacjonować w zasięgu wyjazdu od Waszyngtonu. W Walter Reed odnalazłam odnowiony cel. Ranni weterani, z którymi pracowałam, rozumieli mnie w sposób, jakiego nigdy nie potrafiła moja rodzina. Wielu przeszedło podobne operacje, stanęło wobec tych samych zagrożeń. Mówiliśmy tym samym językiem, dzieliliśmy koszmary. Kapitan James Rodriguez, który stracił obie nogi po eksplozji IED, stał się moim stałym pacjentem podczas rehabilitacji. Zbudowaliśmy między sobą więź opartą na wzajemnym szacunku. Masz talent, powiedział któregoś dnia, po wyjątkowo wymagającej sesji rehabilitacyjnej. Rozumiesz i fizyczne, i psychiczne aspekty urazu bojowego, to rzadkie. Oddałam się pracy bez reszty. Opracowywałam nowe protokoły łagodzenia bólu przy fizjoterapii, tworzyłam grupy wsparcia dla żołnierzy zmagających się z traumą. Pułkownik Patricia Wright, moja dowódczyni, zauważyła. Twoje innowacje robią różnicę, powiedziała podczas przeglądu wyników. Wskaźniki rekonwalescencji w Twoim programie są 15% wyższe niż przy standardowych metodach. Tymczasem bez mojej wiedzy moi byli koledzy z oddziału specjalnego zaczęli dzielić się opowieściami o moich działaniach podczas tragicznej misji. Kapitan Davis, teraz awansowany na majora, przekazał szczegółowy raport o mojej postawie w ciągu tych 48 godzin na wyższe szczeble dowodzenia. Zebrał dane wywiadowcze, które umożliwiły udaną akcję ratunkową pierwotnych zakładników i kolejnych schwytanych i 6 miesięcy po moim przeniesieniu do Walter Reed, otrzymałem tajemniczy telefon z Pentagonu. Sierżant Mitchell, głos o formalnym tonie, którego nie kojarzyłem, powiedział: proszę zgłosić się jutro o 9 do gabinetu sekretarza armii. Mundur galowy obowiązkowy. Moje serce zadrżało. Taka nagła prośba rzadko zwiastowała coś dobrego. Czy ktoś zakwestionował moje tajne służbowe dossier? Czy wszczęto dochodzenie po nieudanej misji? Całą noc przewijałem przed oczami wszystkie decyzje podjęte w tamtych krytycznych godzinach. Kiedy następnego ranka dotarłem do Pentagonu, zaprowadzono mnie do prywatnego gabinetu, gdzie czekał na mnie generał brygady i cywil ubrany w ciemny garnitur. Sierżancie Mitchell, zaczęło się od generała, jestem generał Robert Harris, a to pan Andrew Collins z biura wojskowego Białego Domu. Moje zdezorientowane spojrzenie musiało powiedzieć wszystko. Sierżancie, pan Collins, odezwał się ponownie głos w garniturze, działania, które pan podjął podczas operacji cichego odzyskania, zostały przeanalizowane na najwyższym szczeblu.
Ze względu na tajny charakter misji, formalne wyróżnienie było odłożone. Ten błąd teraz naprawiamy. Generał Harris przesunął w moją stronę teczkę. Zostaje pan odznaczony Distinguished Service Cross za niezwykły akt heroizmu podczas operacji przeciwko wrogim siłom zbrojnym. Prezydent osobiście wręczy medal w przyszłym tygodniu. Za nie mówiłem. Distinguished Service Cross to drugie najważniejsze odznaczenie w armii, jedynie Medal of Honor stoi wyżej. To pomyłka, wykrztusiłem, po prostu wykonywałem rozkazy. Nie, to nie żaden błąd, stwierdził generał Harris z powagą. Dane wywiadowcze, które przekazał pan będąc ranny i pod ogniem, doprowadziły bezpośrednio do uratowania 27 zakładników i zapobiegły 3 planowanym atakom terrorystycznym na amerykańskiej ziemi. 15 osób przeżyło dzięki pana natychmiastowej pomocy medycznej w trakcie operacji. Pana czyny to wzór najwyższych tradycji służby wojskowej. Pan Collins dodał, wybrane fragmenty misji zostały odtajnione specjalnie na ceremonię. Prezydent pragnie, aby pański heroizm został ujawniony publicznie. Gdy opuściłem Pentagon, byłem w osłupieniu. Przede mną trudna decyzja, zaprosić rodzinę na ceremonię czy nie? Przez godziny wewnętrznej burzy wysłałem prostego SMS-a do rodziców. Otrzymuję Distinguished Service Cross od prezydenta w Białym Domu, w przyszły czwartek o 14:00 będziecie? Odpowiedź mojej matki przyszła po kilku godzinach. Sprawdzimy nasze plany, tata ma spotkanie wydziałowe, które może kolidować. Gorzko się zaśmiałem. Spotkanie wydziałowe ważniejsze niż jedno z najwyższych wojskowych odznaczeń? Ostatecznie potwierdzili, że przyjdą wraz z bratem, ale ich ton sugerował, że robią mi przysługę. Nadeszła uroczystość. Wiosenna pogoda sprzyjała w Waszyngtonie, a sala wschodnia Białego Domu była przygotowana na oficjalne wręczenie medali, rzędy krzeseł, scena, prezydent. Razem ze mną uhonorowano jeszcze 3 żołnierzy. Pojawiłem się wcześniej, galowy mundur nienaganny, odznaczenia i wstążki starannie przypięte. Gdy czekałem w przedpokoju, zobaczyłem moją rodzinę, wchodzącą bocznym wejściem. Wyglądali nieswojo, niepasująco do miejsca drogie ubrania, ale postawa pełna napięcia. Usiedli z tyłu, ojciec nerwowo zerkał na zegarek. Ceremonia ruszyła z wojskową precyzją. Historię każdego odznaczonego opowiedziano z formalnym dystansem, niewiele mówiącym o chaosie, strachu i desperacji tamtych chwil. Gdy nadszedł mój moment, stanąłem na baczność, a asystent wojskowy odczytał tekst. Sierżant Riley Mitchell wyróżniła się niezwykłą odwagą w obliczu wroga, służąc jako sanitariusz w Special Operations Task Force Dagger. Po zestrzeleniu helikoptera na terytorium wroga, pomimo ran od odłamków, udzieliła ratunkowej pomocy wielu poszkodowanym pod bezpośrednim ogniem nieprzyjaciela. W miarę jak odczytywano kolejne zdania, widziałem, jak twarze mojej rodziny zmieniają się z grzecznego zainteresowania w osłupienie. Nigdy nie słyszeli szczegółów. Nigdy nie wiedzieli, co naprawdę przeżyłem. Czyny sierżant Mitchell uratowały życie 15 członków US Armed Forces. Dodatkowo, przekazane przez nią dane wywiadowcze umożliwiły uratowanie 27 zakładników i zapobieżenie atakom terrorystycznym na terytorium USA. Prezydent odmówił formalności, spojrzał bezpośrednio na mnie. Cytat nie mówi całej prawdy. Nie uratowała pani tylko własnego zespołu, umożliwiła pani odzyskanie niewinnych cywilów skazanych na śmierć i zapobiegła zamachom, które mogłyby kosztować amerykańskie życie. Dziś wyróżniamy pani nadzwyczajną odwagę w najtrudniejszych warunkach. Prezydent oddał wojskowy salet, po czym zawiesił medal na mojej szyi. Sierżant Riley Mitchell przemówił, a jego głos przeciął ciszę. Uratowała pani więcej amerykańskich istnień, niż ktokolwiek kiedykolwiek w pełni zrozumie. Ciężar medalu na mojej piersi był nie z tej ziemi. Prezydent mocno uścisnął mi dłoń, potem nachylił się i wyszeptał. Mój brat był jednym z tych zakładników. Jesteśmy pani dozgonnie wdzięczni. Zamknąłem oczy, walcząc z łzami. Wróciłem na miejsce. Sala eksplodowała oklaskami, wszyscy wstali. Moja rodzina. Zamarli. Nie wiedzieli, co opowiedzieć. Po oficjalnej części przeszliśmy do recepcji w sali obok, tam żołnierze, politycy i
Podczas gdy członkowie rodzin i wyróżnieni goście rozmawiali przy poczęstunku, znalazłam się w otoczeniu wysokich rangą oficerów, którzy składali mi gratulacje i dziękowali. Twoje działania są wzorem najlepszych tradycji naszego korpusu medycznego, powiedział generał naczelny służby medycznej armii, ściskając mi dłoń z wyrazem szczerego uznania. Do sali podeszła grupa cywilów, przedstawiona przez urzędniczkę Departamentu Stanu. Sierżant Mitchell, to są niektórzy z pracowników humanitarnych, których pomogła pani uratować, powiedziała cicho. Kobieta o łagodnych oczach objęła mnie mocno. Powiedziano nam, co zrobiłaś, wyszeptała. To ty dostarczyłaś dane wywiadowcze, które umożliwiły naszą akcję ratunkową. Mam 5-letnią córkę, która wciąż ma swoją mamę dzięki tobie. Wokół nas błyskały flesze, media dokumentowały te chwile. Oficer do spraw kontaktów z prasą ostrzegał mnie wcześniej, że ceremonia będzie nagłośniona, choć niektóre szczegóły operacyjne pozostaną utajnione. W tłumie dostrzegłam swoją rodzinę. Stali niezręcznie pod ścianą, wyraźnie niepewni, jak się zachować. Po raz pierwszy odkąd pamiętam, postawa mojego ojca nie była pełna pewności siebie. Uśmiech towarzyski mojej matki zniknął, zastąpiony przez wyraz zagubienia. Mój brat Ethan patrzył na mnie tak, jakby widział mnie po raz pierwszy. Podeszli ostrożnie, onieśmieleni przez obecność wojskowych i urzędników państwowych. Riley, odezwał się mój ojciec, jego głos pozbawiony zwykłego autorytetu. To była naprawdę imponująca uroczystość. Dziękuję, że przyszliście, odpowiedziałam oficjalnie, utrzymując emocjonalny dystans, który teraz wydawał się konieczny dla mojego bezpieczeństwa psychicznego. Nie mieliśmy pojęcia, powiedziała moja matka cicho, o tym wszystkim. Nigdy nie zapytaliście, odpowiedziałam po prostu. Mój brat odchrząknął. To wszystko, co o tobie mówili, to było prawdziwe. Naprawdę to zrobiłaś. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, przy mnie pojawił się major Davis, mój były dowódca zespołu. Mitchell była najlepszym medykiem pola walki, z jakim kiedykolwiek pracowałem, powiedział, nie fatygując się nawet z przedstawieniem. Gdy byliśmy otoczeni i ostrzeliwani z 3 stron, czołgała się po otwartym terenie, by ratować rannego żołnierza. Sama miała odłamek w nodze, a mimo to przeciągnęła go 20 yardów do osłony. Moja rodzina patrzyła na niego bez słowa. Powinnam sprawdzić, co u kapitana Rodrigueza, powiedziałam, chcąc uciec od ich przytłaczającego spojrzenia. To jeden z moich pacjentów z Walter Reed. Oczywiście, odpowiedział mój ojciec, tym razem bez cienia swojej zwykłej wyniosłości. Gdy odchodziłam, zastąpił mi drogę generał Harris, kładąc mi ojcowską dłoń na ramieniu. Mitchell, chciałem cię przedstawić przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Słyszał o twojej innowacyjnej pracy z rannymi weteranami w Reed. Ujrzałam kątem oka, jak moja rodzina obserwuje tę rozmowę. Ich twarze wyrażały szok, ale i rodzące się zrozumienie. Podczas całego przyjęcia scena ta powtarzała się wielokrotnie. Wysocy rangą dowódcy podchodzili do mnie, chcąc porozmawiać. Koledzy żołnierze traktowali mnie z wyraźnym szacunkiem. Dyrektorzy medyczni rozmawiali o moich protokołach leczenia. Każda z tych interakcji burzyła obraz, jaki moi bliscy mieli na temat mojej służby jako czegoś drugorzędnego, mało znaczącego. Gdy uroczystość powoli dobiegała końca, na chwilę zostałam sama. Wtedy podszedł mój brat. Riley, jestem ci winien przeprosiny, powiedział z niezwykłą dla siebie pokorą. Byłem arogancki i lekceważyłem twoją służbę. Nie miałem pojęcia, co naprawdę robisz. Nie miałeś, zgodziłam się, nie próbując mu ulżyć. Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć. Skinął głową, przyjmując naganę. Czy możemy zacząć od nowa? Chciałbym naprawdę poznać moją siostrę. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, dołączyła do nas moja matka, ze łzami w oczach. Gdy opowiadali, co stało się z twoim helikopterem, jak zostałaś ranna, ale mimo to uratowałaś tych mężczyzn, nie mogłam oddychać. Myśl o tym, jak blisko byliśmy, by cię stracić. Próbowałam ci powiedzieć, że zostałam ranna, przypomniałam jej łagodnie. Powiedziałaś wtedy, że pewnie potknęłaś się o linkę od namiotu i jęknęła, czując ciężar tych słów. Byliśmy okropni, prawda?
Ostatni podszedł mój ojciec, jego wyraz twarzy był poważniejszy niż kiedykolwiek. Widziałem, jak ci generałowie do ciebie mówili, powiedział cicho. Widziałem szacunek w ich oczach. Przez 40 lat pracuję na uczelni i nigdy nie zdobyłem takiego uznania, jakie ty masz wśród tych ludzi. Zachowałam spokój. Nie chciałam się rozkleić. Powinnam dołączyć do pozostałych odznaczonych na oficjalne zdjęcia, powiedziałam, nie odrzucając, ale też nie przyjmując ich prób zbliżenia. Kiedy odchodziłam, dołączyła do mnie sierżant Torres. Twoja rodzina wygląda, jakby dostała obuchem, zauważyła. Widzą mnie po raz pierwszy, odpowiedziałam. Po zdjęciach zbieramy się w O'Malley S, żeby uczcić to jak należy. Przyjdziesz? Tym razem uśmiechnęłam się szczerze. Oczywiście. Z moją prawdziwą rodziną. Podczas gdy ustawialiśmy się do zdjęć, prezydent rozmawiał chwilę z każdym z wyróżnionych. Gdy przyszła moja kolej, zapytał. Ci ludzie, którzy wyglądali na spiętych, to twoja rodzina? Tak, panie prezydencie. Dziś widzą cię naprawdę, powiedział z wyczuciem. Czasem trzeba kogoś z zewnątrz, by uświadomić ludziom, że mają przed sobą kogoś niezwykłego. Po ceremonii przebrałam się w cywilne ubrania i dołączyłam do moich towarzyszy żołnierzy w lokalnym barze, gdzie świętowanie trwało swobodnie bez kamer, bez formalności. Opowiadano historie, niektóre poważne, niektóre rozbawiające do łez. Nikt nawet nie musiał tłumaczyć, jaką wartość miało to, czego doświadczyliśmy, wszyscy przy stole to rozumieli. Mój telefon niestrudzenie wibrował od wiadomości od rodziny, ale odłożyłam go na bok. Był czas na ten telefon, później dziś wieczór należał do ludzi, którzy dostrzegli moją wartość na długo przed ceremonią prezydencką dnia następnego. Rano przeczytałam artykuł prasowy o ceremonii. Ilustrowało go zdjęcie, moja rodzina patrząca na mnie, gdy odbierałam medal, ich twarze w maskach zdumienia. Podpis brzmiał: rodzina odznaczonej medalem Krzyża Zasługi z pantalonem Riri Mitchell obserwuje uznanie jej bohaterstwa, nie byli już tylko widzami mojej historii, ale jej współtwórcami. Po 6 miesiącach od uroczystości w Białym Domu objęłam nowe stanowisko instruktora w Centrum Medycyny Wojskowej, szkoląc kolejne pokolenie medyków polowych. Moje doświadczenia zarówno z operacji objętych klauzulą tajności, jak i innowacyjna praca w Walter Reed doprowadziły mnie tu, gdzie mam realny wpływ na przyszłość medycyny wojskowej. Krzyż Zasługi zmienił wiele na mojej ścieżce zawodowej. Szybsze awanse, nowe obowiązki, zaproszenia na konferencje medyczne. Ale prawdziwe przemiany zaszły w moim życiu osobistym, szczególnie w relacjach z rodziną. 3 tygodnie po ceremonii mój ojciec zjawił się niespodziewanie pod moim mieszkaniem w San Antonio. Stał niezręcznie w drzwiach, ubrany w zwyczajowe stroje, widok rzadki. Poprosił: pokażesz mi, gdzie pracujesz. Chciałbym zrozumieć, co robisz. Zgodziłam się. Ten dzień stał się początkiem powolnej, czasem niezręcznej odbudowy naszych relacji. Mój ojciec, ceniony akademik, zadawał pytania i naprawdę słuchał odpowiedzi. Obserwował z zainteresowaniem, gdy pokazywałam techniki ratunkowe podczas zajęć. Gdy starszy oficer przywitał się z widocznym szacunkiem, dostrzegłam w oczach ojca dumę, nie pogardę. Byłam arogancka, wyznał wieczorem przy kolacji. Mierzyłem sukces w tak wąskich kategoriach, że nie potrafiłem dostrzec wartości tego, co osiągnęłaś. Moja matka też próbowała się pojednać nieporadne telefony, które z czasem stawały się coraz naturalniejsze. Wysłała paczki do mojego nowego adresu, coś, czego nigdy nie robiła podczas moich misji. W jednej z nich znalazłam zdjęcie oraz odznaczenia mojego dziadka z czasów służby, przedmioty, których nigdy nie widziałam w ich domu. Twój dziadek byłby z ciebie dumny, napisała. Powinnam była dostrzec tę wieść wcześniej. Mój brat Ethan przeszedł największą przemianę, zaczął działać jako wolontariusz w programie darmowej pomocy prawnej dla weteranów, pomagając byłym żołnierzom w uzyskaniu należnych im świadczeń i rent inwalidzkich. Podczas jednej z naszych regularnych rozmów telefonicznych przyznał: chciałem lepiej zrozumieć twój świat. Ci weterani otworzyli mi oczy na to, co naprawdę oznacza służba. 3 miesiące po ceremonii odwiedziłam rodzinny dom i zgodziłam się na terapię rodzinną.
W tej sterylnej sali z terapeutą współczującym, acz stanowczym moi rodzice wreszcie wyartykułowali, co kierowało ich wobec mojej służby. Bałam się od chwili, gdy się zgłosiłaś, wyznała matka, łzy płynęły po policzkach. Każdy komunikat o ofiarach w Afganistanie był jak nóż w serce. Łatwiej było udawać, że twoja praca nie była niebezpieczna, niż codziennie stawiać czoła temu strachowi. Ojciec, zawsze bardziej milczący, w końcu podzielił się wspomnieniami z czasów, gdy wrócił z II wojny światowej. To, co widziałem jako medyk, mnie prześladowało. Dorastałem, obserwując ten ból. Kiedy wybrałaś tę samą ścieżkę, myślałem, że nie mogę cię przed tym ochronić. Nie mogłeś mnie chronić, powiedziałam delikatnie, ale mogłeś mnie wspierać. Dzięki terapeucie wspólnie zaczęliśmy rozplątywać sploty lat nieporozumień. I raniąc, ustanawiając zdrowsze wzorce na przyszłość, nigdy nie będziemy mieli tej łatwej bliskości, jaką cieszyły się niektóre rodziny, ale uczyliśmy się szanować nasze różnice i znajdować wspólną płaszczyznę. Podczas wizyty w domu na Święto Dziękczynienia, moich pierwszych świąt tam od wielu lat, odkryłem coś, co zmieniło moje rozumienie ojca. Pomagając mu szukać książki w jego gabinecie, znalazłem zużytą gazetę w jego szufladzie biurka. Była to broszura rekrutacyjna wojskowa z lat 70. z notatkami w jego charakterystycznym charakterze pisma. Rozważałeś wstąpienie do wojska? Zapytałem, pokazując mu broszurę. Jego wyraz twarzy złagodniał pod wpływem wspomnień. Miałem już wszystko przygotowane, żeby dołączyć do korpusu medycznego po studiach. Miałem podpisane badania lekarskie i papiery. Co się stało, tato? Twój dziadek mnie od tego odciągnął, odpowiedział. Powiedział, że widział wystarczająco wielu mężczyzn z rodziny Mitchell, którzy wrócili z wojny uszkodzeni. Chciał dla mnie czegoś innego. Spojrzał na mnie z nowym zrozumieniem. Myślę, że byłem na ciebie surowy, częściowo dlatego, że miałeś odwagę podążać ścieżką, którą ja porzuciłem. Ta kolacja w Święto Dziękczynienia różniła się od wszystkich innych w mojej pamięci. Rodzina zaprosiła zarówno moich wojskowych przyjaciół, jak i ich kolegów ze środowiska akademickiego. Stół reprezentował dwa światy, które kiedyś wydawały mi się nie do pogodzenia. Moja mama wyeksponowała moje medale w salonie obok dyplomu prawniczego Etana i nagród akademickich ojca. Kiedy rodzinny przyjaciel zapytał o krzyż wybitnej służby, to właśnie mój ojciec wyjaśnił jego znaczenie z niezaprzeczalną dumą. Tylko 16 takich odznaczeń przyznano podczas globalnej wojny z terroryzmem, powiedział. Działania Rileya uratowały dziesiątki amerykańskich żyć. Po kolacji mama pokazała mi coś, co zrobiła potajemnie. Stworzyła Shadowbox, ramkę z gazetowymi artykułami o ceremonii, moimi zdjęciami w mundurze i mapą zaznaczającą miejsca moich misji. Powinienem był świętować twoją służbę przez cały czas, powiedziała cicho. Próbuję nadrobić stracony czas. Te gesty uznania dawały poczucie wartości, ale zrozumiałem coś głębszego podczas naszych miesięcy pojednania. Moja wartość nigdy tak naprawdę nie zależała od ich aprobaty. Słowa prezydenta nie uczyniły mnie wartościowym, jedynie oświetliły wartość, która już istniała. Pewnego wieczoru w centrum szkoleniowym młoda rekrutka podeszła do mnie po zajęciach. Sierżancie Mitchell, dołączyłam z powodu wiadomości o panu, powiedziała z przekonaniem. Chciałam robić taką różnicę. To nie medale czynią medyka, odpowiedziałem. To gotowość, by biec w stronę rannych, gdy wszyscy inni uciekają. To robienie swojej pracy, nawet gdy nikt nie patrzy i nie rozumie, jak ważne to jest. Patrząc na jej zdeterminowaną twarz, zobaczyłem w niej coś ze mnie sprzed lat, szukanie celu, chęć być jakimś ważnym. Różnica polegała na tym, że ona zaczęła swoją drogę od publicznego uznania, na które ja tak bardzo przez lata pragnąłem. Czy to uznanie zmieniłoby coś fundamentalnego w mojej służbie lub charakterze? Znajdź swój cel, kontynuowałem. Uznanie może przyjść lub nie, ale życie, które ratujesz, i różnica, którą czynisz, to jest to, co się liczy. To właśnie to zabierzesz ze sobą. Mówiąc te słowa, uświadomiłem sobie, że wreszcie jestem wolny od potrzeby aprobaty mojej rodziny. Słowa prezydenta zmieniły sposób, w jaki moja rodzina mnie postrzegała, ale prawda była taka, że ja sam już dawno się uratowałem.
Dziś relacje rodzinne nadal się goją z wyraźnymi granicami, ale z prawdziwym wysiłkiem ze wszystkich stron. Ojciec niedawno uczestniczył w konferencji medycyny wojskowej, gdzie ja występowałem, siedział w pierwszym rzędzie, zadając przemyślane pytania. Mama dzwoni regularnie, słuchając bardziej niż mówiąc. Mój brat i ja odkryliśmy wspólną płaszczyznę w naszych różnych rodzajach służby. A ty? Czy kiedykolwiek kwestionowano twoją wartość ci, którzy powinni cię najbardziej cenić? Czy znalazłeś uznanie z niespodziewanych źródeł, które zmieniło sposób, w jaki inni cię postrzegają? Chętnie usłyszę twoje historie w komentarzach poniżej. Jeśli ta historia do ciebie przemówiła, kliknij przycisk subskrypcji i podziel się tym wideo z kimś, kto może potrzebować usłyszeć, że ich wartość nie zależy od uznania innych. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej opowieści i pamiętaj, czasem ci, którzy najmniej rozumieją twoją wartość, to właśnie ci, którzy powinni znać ją najlepiej.